Jak zbudować ekologiczny dom? Film teoretyczny. Czym jest ekologiczny dom? Ekologiczny dom to termin ogólny, który odnosi się do domów, które dążą do jak najmniejszej szkody przyrodzie. Przykładem takiego domu może być dom energooszczędny, który jest niskoenergochłonny, zużywa mało energii do oświetlania, ogrzewania oraz eksploatacji. Dom pasywny. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii budowlanej do jego ogrzania potrzeba rocznie średnio 15 kWh na metr kwadratowy. To kilka razy mniej niż w tradycyjnych budynkach. Ograniczenie poboru energii jest możliwe przede wszystkim dzięki odpowiedniej, dość charakterystycznej konstrukcji domu. Jego bryła zazwyczaj przyjmuje kształt sześcianu oraz ma prosty dach. OZE. Gdy przeglądasz prasę, oglądasz telewizję czy słuchasz radia, co rusz stykasz się ze skrótem OZE. Najczęściej tak jest, gdy tematyka dotyczy środowiska naturalnego, ekologii czy nowych źródeł energii, bo też ten skrót ściśle wiąże się z tymi obszarami. OZE to po prostu odnawialne źródła energii. Pod tym pojęciem kryje się wiele bardzo różnych rozwiązań. Są to z jednej strony kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne lub pompy ciepła w budynku jednorodzinnym, po farmy wiatrowe lub elektrownie wodne. OZE to przede wszystkim energia wodna, energia geotermalna, energia prądów morskich, pływów i falowania, energia słoneczna, energia wiatru, biopaliwo, biomasa, biogaz oraz energia cieplna oceanu. Energia odnawialna jest to po prostu energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii są alternatywą dla tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii, takich jak na przykład paliwa kopalne. Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co w zasadzie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne. Odbywa się to głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. Przed zakupem działki pod dom warto rozważyć parę spraw. Musimy sprawdzić, czy wymiary działki będą nam odpowiadały i co najważniejsze, czy spełnią nasze oczekiwania co do naszego domu. Wiadomo, że dom nie może zająć całej działki, bo każdy chce mieć przydomowy ogródek lub po prostu miejsce do relaksu. Innym czynnikiem, na który musimy zwrócić uwagę, to linie rozgraniczające pas sieci podziemnych i nadziemnych, np. linie energetycznych średniego i wysokiego napięcia. Warto tutaj zwrócić uwagę jeszcze na takie aspekty, jak dostęp do drogi i mediów, lokalizacja, warunki glebowe, sąsiedztwo. Graniczenie działki z drogą wydaje nam się naturalną sprawą, ale czasami będziesz zmuszony do zadbania o dojazd do posesji we własnym zakresie. Jeśli do działki prowadzi droga gruntowa, warto się dowiedzieć, czy w planie zagospodarowania nie przewidziano jej utwardzenia. A przed budową działki warto zastanowić się nad kilkoma pytaniami. Gabaryty domu, to znaczy wielkość, kształt oraz nachylenie, to parametry, które mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia budowy domu energooszczędnego i domu pasywnego oraz zastosowania rozwiązań ekologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Optymalna powierzchnia działki dla budynków to około 800 m². Działka powinna mieć kształt jak najbardziej regularny w kształcie prostokąta, a nie kwadratu. Optymalne nachylenie zamyka się w przedziale od 0 do 10%. Na obrazku znajduje się schemat idealnego usytuowania domu w przestrzeni. Zwróć uwagę na przebieg słońca w czasie zimy i lata. Niwelowanie strat ciepła. Istotnym aspektem mającym wpływ na straty ciepła, a jakie należy rozważyć na etapie projektowym, szczególnie budynków niskoenergetycznych i pasywnych, jest bryła budynku. Porządna jest bryła, prosta, zwarta, bez załamań, uskoków i wnęk, bez detali architektonicznych typu balkony. Takie ukształtowanie budynku umożliwia zminimalizowanie mostków cieplnych, należy bowiem pamiętać, że im większe rozczłonkowanie bryły,
tym więcej naroży budynku, przez które dochodzi do zwiększonych strat ciepła. Zaleca się wybór budynku piętrowego lub z poddaszem użytkowym zamiast budynku parterowego. Budynek powinien być usytuowany na działce tak, by pomieszczenia dzienne z dużymi przeszkleniami znajdowały się od strony południowej, natomiast od strony północnej należy ograniczyć do minimum występowanie przeszkleń i sytuować pomieszczenia tego typu gospodarczego, techniczne i garaże. Zalecane są zimowe ogrody czy przeszklone przedsionki dostawiane do budynku, które są strefami przejściowymi i wpływają na zmniejszenie strat ciepła. Zalecane są dachy o prostym kształcie, bez zbytniego rozbudowania powierzchni strat ciepła. Prosta i zwarta bryła budynku daje większą gwarancję uniknięcia usterek budowlanych, które są powodem konieczności przeprowadzenia przyszłych remontów. Bieżąca konserwacja newralgicznych punktów w budynku jest również mniej uciążliwa w późniejszym okresie użytkowania budynku. Wielkość domu ma niebagatelne znaczenie w wypadku budowy domów energooszczędnych i pasywnych. Wynika to z faktu, że parametr w ten sposób znaczący determinuje zarówno koszty budowy, jak i koszty późniejszej eksploatacji, a w szczególności koszty związane z ogrzewaniem. Krótko mówiąc, im większy dom, tym większe zapotrzebowanie na ciepło. Dlatego ważne jest, aby dość dokładnie określić potrzeby powierzchniowe, jakie powinien spełniać nasz dom. Dotyczy to rodzaju pomieszczeń, jak i ich wielkości. Przyjmuje się, że obecnie optymalną wielkością domu dla rodziny 2+2 jest dom o powierzchni w przedziale 120 do 180 m2. W technologii budowy domu wyróżniamy domy szkieletowe, które mogą być wykonane z drewna lub stali, a ich główną zaletą jest szybkość budowy, oraz domy murowane, których konstrukcja jest bardzo wytrzymała. Systemów ogrzewania wyróżniamy o wiele więcej. Są to m.in. kotły gazowe, które powodują najmniejszą emisję zanieczyszczeń, kotły olejowe, których paliwo nie zanieczyszcza środowiska naturalnego w takim stopniu, jak np. kotły węglowe, ogrzewania elektryczne, które nie wymagają kotłowni, a ich instalacja jest estetyczna i czysta, kotły na paliwo stałe, które wciąż jest najtańszym źródłem ciepła, pompy ciepła, które są ekologiczne, przyjazne dla środowiska i posiadają długą żywotność, oraz systemy solarnych kolektorów, które wykorzystują bezpłatną energię słoneczną do ogrzewania. Ważnym elementem części podziemnej jest izolacja cieplna oraz izolacja przeciwwilgociowa. I tak od poziomu ławy fundamentalnej do poziomu przyziemia konieczne jest wykonanie izolacji termicznej, najlepiej z polistyrenu ekstrudowanego, EPS lub XPS. Bardzo ważnym elementem części podziemnej jest właściwe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej. Zaniechanie szczególnej staranności przy wykonaniu tego elementu będzie w przyszłości skutkowało kapilarnym podciąganiem się wody, zawilgoceniem ścian i koniecznością wykonania kosztownych napraw. W budynkach niepodpiwniczonych równie ważne jest prawidłowe zastosowanie termo, jak i hydroizolacji. Ocieplając od zewnątrz ściany fundamentalne, eliminujemy mostki termiczne powstające na styku podłogi, na gruncie i ścian parteru. Izolacja termiczna ma z kolei utrudnić ucieczkę ciepła z wnętrza budynku do gruntu. Okna energooszczędne. Najważniejszym parametrem, który mówi o tym, czy okna są energooszczędne, jest współczynnik przenikania ciepła U całego okna. W przypadku okien do domów energooszczędnych nie powinien on być wyższy niż 1,3, przy czym im ma on niższą wartość, tym lepiej. Niski współczynnik przewodzenia ciepła U okien energooszczędnych uzyskuje się przez ich odpowiednią budowę. Z jednej strony balkony oraz tarasy są ozdobą każdego domu, dodając uroku, jednocześnie ożywiając i łagodząc jego bryłę. Spełniają przy tym ważną funkcję użytkową. Z drugiej strony są jednymi z największych źródeł mostków termicznych, a tym samym wrogiem domu energooszczędnego. Wykonanie balkonu wiąże się z przerwą w ciągłości izolacji i wystającym elementem żelbetowym, przez który ucieka ciepło. Wykonanie balkonu w tradycyjny sposób jest niedopuszczalnym wariantem w budynku energooszczędnym. Gdy wizja naszego wymarzonego domu zakłada balkon,
Można go wykonać na niezależnej konstrukcji tak, aby nie przerywać ciągłości izolacji w ścianie. W tej sytuacji balkon powinien być oparty na słupach oraz wykonany po ułożeniu izolacji budynku. Gdy dodatkowa konstrukcja psuje unikalną bryłę budynku, balkon można wykonać stosując specjalne łączniki balkonowe. Straty energii cieplnej w budynkach zdominowane są przez ucieczkę ciepła przez przegrody zewnętrzne. Ze względu na założone rygory energetyczne w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym, przegrody zewnętrzne muszą spełniać wysokie standardy dotyczące współczynnika przenikania ciepła i szczelności na konwekcję powietrza. Bardzo istotne jest to, aby poszczególne elementy tworzące powłokę zewnętrzną budynku, czyli dach, ściany, fundamenty, podłoga na gruncie, obok właściwych parametrów, były również tak dobrane i wykonane, żeby w miejscach ich połączeń nie powstawały nieszczelności umożliwiające ucieczkę powietrza przez powstanie mostków termicznych. Dach składa się z elementów przykrywających budynek i zabezpieczających jego wnętrze przed wpływami atmosferycznymi, opady, wiatr, wahania temperatury. Pamiętaj o tym, iż pełni także bardzo ważną funkcję estetyczną. Kształtuje zewnętrzny wygląd budynku. Aż do 30% ciepła ucieka przez dach. O wyborze rodzaju konstrukcji dachu, materiału, formy i tym podobne decydują m.in. funkcje obiektu, rozpiętość podpór, rodzaj i wielkość obciążeń i tym podobne. Ogólnie biorąc, względy ekonomiczne i architektoniczne. Moda na rozwiązania zmienia się, a poszczególne konstrukcje pojawiają się okresowo i znikają zastąpione innymi rozwiązaniami. Niektóre rodzaje dachów uwarunkowane są regionalnymi zwyczajami lub wymogami związanymi z np. obfitymi opadami śniegu.